niestety jakieś zmęczenie mnie dzisiaj dopada. Wziąłem właśnie pseudoefedrynkę. Mam nadzieję, że to mnie troszeczkę postawi na nogi. No co, pogoda, zmęczenie, 80 który dzień w podróży. No to jest wykańczające dla organizmu, nie ma się co okłamywać. A do tego wczoraj 6 stopni, deszcz, grad, chłód. Nie ma wyjścia. Idę właśnie do Peru Rail, dowiem się jak dostać się pociągiem z Ollantaytambo do Machu Picchu. Generalnie wiem, bo znam rozkłady, ale te godziny są zawikłane, bo powiedzmy jest pociąg przykładowo o 12 kosztuje $50, a godzinę później jest za $90, także te ceny są takie trochę oszukańcze, że tak powiem. Generalnie nie zdążę na tańszy pociąg, bo nie zdążę zameldować w hotelu. Myślę, że to są celowe zagrywki dla turystów, żeby tak to właśnie robić. Bo dziwne, że na tym samym połączeniu nagle godzinę później jest $30 drożej. Są też jeszcze droższe, 2 razy droższe, po 108. Niektóre nawet są po $500, także to jest dziwne. Najtańsze pociągi są z samego rana, albo jak już biuro jest zamknięte, czyli tak, że nie kupicie biletów. Można kupić bilet oczywiście online, ale bilety na trek, który chcę zrobić, są niedostępne online dopiero na maj. Można kupić osobiście i też co ciekawe, nie że idziesz i kupujesz, tylko możesz kupić na kolejny dzień. A to też nie jest tak, że dostaniesz się tam tak łatwo, bo żebyś tam dostać, trzeba jechać pociągiem za $54. Czy musisz jechać pociągiem za $54, kupić bilet na jutro. No nie opłaca ci się wracać, bo to znowu $54, najtaniej oczywiście, więc musisz tam wynająć hotel i tam spać. No mi się wydaje, że to są takie brzydkie zagrywki dla turystów, czyli najbardziej pasujące godziny są najdroższe. No i jakby polityka jest taka, że musisz tam jednak zostać noc, żeby chyba ładować kasę w tą turystykę, hotele, restauracje i wszystko. No nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, szczególnie, że Peru to jest tani kraj, potrafiłem zjeść obiad za 8 zł, a nagle muszę jechać na wycieczkę na Machu Picchu, gdzie najtaniej mnie wyjdzie $200, ale myślę, że nawet $250-300 ze wszystkim i całą logistyką. No, na pewno też nie mówię Wam tego wszystkiego, co mam w głowie i jak to się robi, ale opowiem to, jak to zrobiłem i ile mnie to kosztowało, no bo wszystko się dynamicznie zmienia. Także sam mam zagadkę i powiem Wam, że wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza misja w podróży, jaką kiedykolwiek miałem. Wydaje mi się, że wizę nawet do Iranu, do Pakistanu łatwiej ogarnąć, albo nawet karnet de passage. Także Machu Picchu przekombinowane. A co ciekawe, można kupić bilet na pociąg online, ale trzeba stawić się do biura, żeby pokazać im paszport, więc to całkowicie jest bez sensu. Także idę tam najpierw pogadać i dowiem się, jak to zrobię. Niestety kombinatoryka, no ale niestety tak to wygląda. Nie ma innego wyjścia, a chcę już to odhaczyć. No właśnie, i zamiast cieszyć się, że idę na Machu Picchu, to chcę już mieć to za sobą, po prostu tą całą biurokrację niepotrzebną. No ale tak to wygląda. Idę właśnie do Peru Rail. Właśnie zaczęło padać, także deszczówka i parasol i śmigam. A tak wygląda główny ryneczek w dzień. Bardzo ładnie, przyjemnie, bezpiecznie, ale bardzo dużo takich promotorów zapraszają na masaż, na restauracje, na pamiątki, na wymianę dolarów. No męcząco, uciążliwie. Wiadomo, że każdy chce zarobić, ale trzeba się od nich po prostu odganiać. Idę tam na Peru Rail, dowiem się o pociąg. Z ciekawości zobaczę KFC ceny i McDonald's ceny. Nie wiedziałem, że tutaj to jest. Może zjem cheeseburgera, jak nie będzie drogi. Lubię testować w różnych krajach. Dowiedziałem się w Peru Rail, bardzo miła pani, dobrze mówiąca po angielsku. No co, nie mam wyjścia, albo jutro o 12 mam pociąg za 54, albo o 13 za $80. Wszystko zależy od tego, co potwierdzi mi mój hotel w Ollantaytambo. Także jeżeli mi zrobią check-in wcześniej niż jest możliwy, no to pojadę tańszym pociągiem. No jeżeli nie, no to dopłacę $25, czyli 100 zł. No taki mamy klimat i ten pociąg się niczym nie różni, tylko czasem, także godzina później 100 zł drożej. No trudno, taki mamy klimat. Nie będę kombinował, trzeba się z tym pogodzić. Czasami po prostu jest jak jest. Jakbym miał czas, to pewnie poszedłbym tam pieszo, ale nie mam czasu, także przepłacę, ale zobaczę. Mam nadzieję, że będzie pięknie, że nie będzie deszczu, że będzie wszystko w porządku.
Tak jak teraz na przykład. Pachnie jak KFC w Polsce, ale nie chcę jeść smażonego. Mam zgagę i tak pójdę chyba na indyjską kuchnię za chwilkę i tak będzie ostra ale na pewno będzie lepsza. Także nie mam smaka na KFC na pewno. Ale taka ciekawostka. A jakieś burgery po 30 zł, 28, 38, 39, czyli tak na szybko patrząc to ceny jak w Polsce w KFC. Ogólnie Cusco jest drogie. W Cusco wszystko jest jak ceny w Polsce, mniej więcej. Znaczek troszkę droższy niż u nas, ale nie zachęca i zapach taki dziwny, także nawet nie będę kombinował. Jakiś burger z kolą i frytkami 30 zł. Klasycznego cheeseburgera nie widzę. Idę na indyjskie żarełko. Do kościoła 12 zł, ale przez szybkę widziałem, że nic nadzwyczajnego, także wolę to wydać na jedzonko. Wylądowałem na indyjskim jedzonku, bo właśnie w La Paz bardzo mi smakowało, także butter chicken i garlic naan wjeżdża na obiadek. 45 zł taki zestawik, no i mango lassi tam chyba dyszkę. No to już 6 dych za obiad to dużo. Indyjska kuchnia, naprawdę pyszna. Butter chicken i garlic naan. Coś niesamowitego, no bardzo to lubię. W La Paz mi jeszcze bardziej smakowało, bo tam też jadłem, ale to też jest pyszne. No naprawdę fajne smaki. Lepsze od peruwiańskiej. No dobra, już wiem jak jadę do Machu Picchu. Rozważyłem wszystkie opcje i skorzystałem jeszcze z podpowiedzi od Alfreda z Nowej Zelandii, którego poznałem w La Paz, żeby napisać do Marina Tours w Cusco. Marina Tours. No i pani naprawdę mi zaproponowała świetną cenę. Powiem wam, że na zajęciach... Gdzie jest moja karteczka? Schowałem do portfela, ale na zajęciach z matematyki nie próżnowałem i wyliczyłem sobie, że jeżeli pojadę z agencją, to zapłacę tylko $9 więcej, a będę miał w tym przewodnika po angielsku po Machu Picchu i tak zrobię circuit, który chcę i zabiorą mnie jutro spod hotelu busem, a nie będę musiał jechać motocyklem w deszczu do Ollantaytambo. Także i wracać oczywiście, także bardzo mi odpowiada to. Uzgodniłem też z moim hotelem wcześniej, że będę mógł zostawić tam rzeczy i motocykl, także zabukuję też tam jedną noc później jak wrócę, bo wycieczka jest dwudniowa z jednym noclegiem, który też jest uwzględniony. Także wycieczka zawiera busa z Cusco do Ollantaytambo, pociąg z Ollantaytambo do Machu Picchu, busa z Machu Picchu, jakby z Aguascalientes do Machu Picchu, przewodnika w języku angielskim, nocleg, czyli generalnie zawiera wszystko oprócz wyżywienia i kosztuje to $230. Za to samo musiałbym zapłacić 221, tylko nie miałbym przewodnika i musiałbym jechać jutro motocyklem, a generalnie deszcz, dyskomfort, możliwe, żebym nie zdążył, bo dzisiaj nawet na jednej drodze był landslide, także uważam, że jest to bardzo korzystna opcja, bardzo też po prostu odpowiedzialna, no bo nie ryzykuję przemoknięciem, landslide'ami i tak dalej. Także skorzystałem z tego, zostawiłem $100 nie na piwku, tylko zaliczki. Jutro po śniadaniu tutaj przychodzę, mam 5 minut z hotelu i po prostu zostanę zawieziony busikiem. No i przede wszystkim dowiem się bardzo dużo od guida, który będzie mówił po angielsku. Gdybym miał więcej czasu i byłoby cieplej, pewnie bym pojechał tam motocyklem i nie jechał pociągiem za te 120 czy $150 w obydwie strony, tylko po prostu bym poszedł tam pieszo, no ale to trzeba doliczyć albo trzeba pewnie ze 4 dni łącznie na to wszystko, żeby to zrobić. Także w mojej sytuacji, gdzie nie mam czasu i pogoda też nie jest przyjemna, to uważam, że $230 za pełny tour to świetna cena. Liczyłem się z tym, także uważam, że spoko. Muszę sobie tylko kupić jakieś snaki i przygotować się na jutro. No i chyba spakować i zapytać w hotelu, gdzie mogę zostawić swoje rzeczy. Także tak to wygląda. Widzicie, czasami lepiej zrobić coś z agencją, bo dowiemy się więcej. Wyjdzie generalnie troszeczkę taniej, no bo koszty się dzielą. Także bardzo spoko. I Alfred, dzięki. Powiem wam, już wcześniej się nad tym zastanawiałem, ale jak sprawdzałem, ile kosztują takie tury, to wychodziło, że kosztują $360. I to nawet za jeden dzień bez noclegu. Także ta cena jest rewelacyjna i naprawdę super. Cieszę się bardzo, że jakby z tego skorzystam. Mam nadzieję, że będzie super, ale myślę, że będzie super. Także znikam ogarniać swój hotel, przedłużenie doby, magazynowanie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Marina Travels w
Cusco, w centrum, w samym ryneczku. Polecam, zaraz wam jeszcze pokażę, jak to wygląda. Marina Travel Tours. I tutaj WhatsAppik, strona internetowa. Także bardzo spoko. Jednak śmigam na Machu Picchu dzisiaj. Mówię jednak, bo niedawno dostałem informację, że na torach był landslide i pociągi nie jeżdżą, ale dostałem nową informację, że jednak jeżdżą, także ubrałem się, jestem gotowy. Jadę, InReach, woda, nerka, mały plecaczek z przeciwdeszczówką i przekąskami i jadę. Pokój zostawiam. Wynegocjowałem cenę $16 za to, że no będę mógł sobie tutaj go jakby trzymać na jedną dobę, chociaż nie będę tutaj spał dzisiaj. No ale mam fajny depozyt na rzeczy. W hotelu mają jakby depozyt, ale nie zamykany, a mam laptopa, drona, kask, jakieś kamerki. Tu jest naprawdę dużo sprzętu, także no wolę to zostawić tutaj za $16. No i wrócę tu jutro na noc o 11. Także mam nadzieję, że wycieczka będzie fajna i śmigam. Dojechałem do Ollantaytambo. Już jestem na dworcu. No bardzo ładnie to wygląda, bardzo fajnie, ale nie jakoś ponadprzeciętnie. Powiem wam, że jak Bałkany trochę, no poza tym klimatem, kulturą i tak dalej, ale widokowo zielono jak Bałkany. Mam jeszcze 15 minut na zakupy, może kupię sobie czapkę, bo razi mnie słońce troszeczkę, a nie mam soczewek ani okularów, a czapkę zgubiłem, więc tak muszę kupić. Kupiłem sobie kawkę i czapkę. Czapkę swoją zgubiłem, więc potrzebuję, a będę miał pamiątkę. Jestem w Ollantaytambo, jadę do Aguascalientes tym pociągiem za chwilkę. Także spoczko. Kawka 8 zł, czapka 25. Nie majątek, a uratuje mi głowę, mam nadzieję. Także idę do check-inu i zaraz jedziemy. Sí. 14. Tu chyba. Dojechałem do Aguascalientes, czyli do miejsca, w którym zaczyna się przygoda z Machu Picchu. Fajne widoczki po drodze, ale bardzo śmierdziało spalinami, zresztą jak widać. Wolę jednak widoki podziwiać zdecydowanie z punktu widzenia kasku motocyklowego, motocykla, ale było fajnie. Trochę czytałem książkę, trochę podziwiałem widoki, trochę rozmawiałem z panią francuską, także było bardzo przyjemnie. Także idę ogarnąć bilety na treka, tylko nie wiem gdzie. Tak to wygląda. No ładne miasteczko. Potem jeszcze ponagrywam, tylko muszę ogarnąć. No klimat fajny. Lubię takie chmury. Dobra, pan mnie odebrał z pociągu. Poszliśmy do biura, pobrałem bilecik i o godzinie 16, czyli za 2 godziny mam zgłosić się do kolejki i kupić bilet na jutro. Jutro zbiórka 6:45 i zaczynamy. Thank you so much. Yeah. Later, maybe later. I teraz idziemy do hotelu zameldować się, zostawię sobie rzeczy i pokrążę trochę po miasteczku i kupię bilet na jutro. Jakby pan mi dał kasę na bilet, no bo jakby ja dałem kasę w Cusco na wycieczce, więc wycieczka miała to uwzględniać, więc jakby tutaj mi pan zapłacił za bilet, że tak powiem. No ja zapłaciłem, ale przekazał mi kasę. Fajne miasteczko.
Taki mam pokoik w Aguascaliente. Kurde, super miasto, naprawdę super. Jak się będę nudził, a chyba się trochę będę nudził, no to pójdę chyba sobie na masażyk. Zobaczymy. Pierw muszę iść po bilet, a potem coś zjeść. No dobra, o 14 pobrałem taki bilecik. Mam się stawić o 16, jest za 10:16. Jak ktoś nie kupił biletu przez internet, to codziennie jest jakby pula do kupienia biletów osobiście. Jak widzicie, jest ruta 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B. Najbardziej popularna jest 2A i ja na nią chcę iść. I jak widać, pula na nią jest 300 jakby biletów dziennie. Na dzisiaj zostało 258, więc wychodzi na to, że uda mi się kupić, a nie każdemu się udaje. Jak ktoś idzie na inną rutę, to znaczy, że nie było biletów na 2A. Taka prawda. A bilety online są dopiero na maj. I można kupić dopiero tutaj osobiście można kupić dopiero na kolejny dzień. Także jak kupię dzisiaj, to tylko na jutro i można tylko osobiście. Nie można kupić komuś. Trzeba mieć paszport i trzeba stawić się osobiście. Tak to wygląda. 162. Jak na loterii. Miałem taki numerek 187 i czekam aż mnie wyczytają. 187. Gracias. 188. Udało się. Prawie pół godziny stania w 3 różnych kolejkach. W końcu dotarłem do swojej kasy i zaraz kupię swój bilet za 152 zł. Zostało 196 wolnych na mój tour, także spokojnie zdążę. Ale jak widać, na przykład 1A się wyprzedało, 1B też już się wyprzedało. O, 3A też? A nie, przepraszam, źle patrzę. W ogóle nie kupują. Okej, prawie w ogóle nie kupują. Także wszyscy lecą na dwójeczkę, że tak powiem. Pokażę Wam, jak bardzo przykładam wagę do małego rozmiaru bagażu. Na Aguascalientes i Machu Picchu wziąłem tylko końcówkę od mojej szczoteczki sonicznej, żeby po prostu móc jednorazowo umyć zęby. To ona już jest nabita pastą. Nie chciałem nosić całej szczoteczki, więc wziąłem 1/5. I tak, mam szczoteczkę soniczną w podróży. Jest to najlepsza rzecz, którą mogłem zrobić. Bardzo mi tego brakowało w ostatniej podróży. Także jest 5:45, myję zęby i spadam. A tak to na Machu Picchu wziąłem tylko taki malutki woreczek na deszczówki. O, dosłownie to jest mój plecak. I no, dużo ludzi mnie pyta, gdzie masz plecak, czemu nie masz plecaka i tak dalej, i tak dalej. No ale taki mam sposób na to zawsze. A tak wygląda mój cały bagaż na dwudniową wyprawę na Machu Picchu. Mam tam deszczówkę, aparat, powerbanka, szczoteczkę do zębów, książkę. Jest 6 rano, trochę dżdży, ale aura jest przepiękna. Idę zjeść śniadanie, o 6:45 mam spotkać się z angielskim guidem i ciśniemy na Machu Picchu. Oby było pięknie i mam nadzieję, że właśnie te chmury będą pięknie się komponowały z Machu Picchu i że będzie to coś niesamowitego. Idę jeść śniadanie i muszę uważać, bo jest ślisko. Ale czad, naprawdę. Bardziej mi się to podoba, niż jakby miało być słońce. Cicho, pusto, głucho. Piękne góry wyłaniają się. Ciemno, nie ma neonów, pozamykane knajpy. No mam nadzieję, że znajdę coś na śniadanko. No ale pięknie, to wygląda naprawdę pięknie. Ja pierdzielę, ale góry. Wczoraj się nie mogłem odgonić od tych naganiaczy wszystkich, a dzisiaj ciężko mi znaleźć coś na śniadanie. Jedna knajpa była otwarta, ale bufet za 65 zł, no to bez przesady, nie będę tyle płacił za śniadanie, szczególnie, że dużo nie zjem i też nie mam dużo czasu. Mam nadzieję, że jeszcze coś znajdę. To jest tak piękne, że szok, że nawet ta wycieczka do Aguascalientes to jest tego warta. Jest 6:14, mam pół godziny na śniadanie, a nie mam śniadania. No ale jest pięknie przynajmniej. Może jeszcze coś znajdę. No i kanapeczki kupiłem dwie u pani na ulicy, 5 soli, czyli 5 zł za sztukę, a tak to chcieli 65 zł za śniadanie. Tutaj pan chciał 35, ale powiedziałem, że też za dużo,
Także w takich krajach no nie będę płacił tyle za jedzenie, bo wiem ile ono jest warte. 35 zł, no dobra, można w Polsce zapłacić za dobre śniadanie, no pewnie już nie, 35, może 45. No ale sorry, nie tutaj, pewnie za jakieś tam jajko sadzone czy coś. Także tylko kawkę tu zamówiłem z ekspresu. I co, senior, okej? Sí, sí, está ok. Okej. W sumie spoko, że mam bilet na 7, to idę bez kolejki. Nie będę musiał stać w deszczu. Leje, ale na górze podobno ma być ok. No ale co, każda pogoda ma swój klimat osobisty. Dojechaliśmy do Machu Picchu, czyli do najlepiej zachowanego miasta Inków. Wyobraźcie sobie, że to miasto zostało zbudowane w połowie XV wieku, a dopiero odkryte w 1911 roku. Także sztos, konkwistadorzy nie znaleźli go podczas ekspansji na ten kontynent, a obecna jakby tutaj ludność uciekła i chociaż Machu Picchu jest 80 km od Cusco, czyli od stolicy Imperium Inków, to i tak Hiszpanom nie udało się go znaleźć, bo resztę zniszczyli. Jakby je znaleźli, to by zniszczyli. I dlatego właśnie mam możliwość zwiedzać najlepiej zachowane miasto Inków. I wyobraź sobie, 1911 rok i nikt tego nie wiedział, to było tak niedawno temu. To było 114 lat temu. To co to jest 114 lat? Niesamowite naprawdę. Także dowiedziałem się w ogóle tego z internetu, jeszcze nikt mi tego nie powiedział. Także troszeczkę się przygotowałem. No i właśnie czekam na wycieczkę. Tam jest mój pan przewodnik i zaraz będziemy wchodzić. No jestem w deszczówce, aparat mam w reklamówce, także jestem przygotowany. Mam nadzieję, że wyjdzie słońce, ale podobno ma być każda pogoda dzisiaj, więc mam nadzieję, że będzie idealnie. Ludzi jest mnóstwo. Czytałem, że dziennie odwiedza Machu Picchu od 2500 do 4000 osób nawet. No to wyobraźcie sobie, że każdy płaci najmniej 1000 zł. No dobra, no są jakieś tam jednostki, co chodzą z buta, no ale to powiedzmy mało. Ja bym też to zrobił, gdyby nie czas i pogoda. No, ale około 4 bańki dziennie to jest przychód na Machu Picchu. 4 bańki złotych dziennie, no niesamowite. Także taki landslide, który blokuje drogę, no to są duże straty. Duże straty. Dobra, idę do przewodnika i idziemy na Machu Picchu. Machu Picchu, Peru, 80 km od Cusco. Bardzo dużo turystów, którym ja zresztą też oczywiście jestem. No ale to są takie must have'y. Trzeba to zobaczyć i to zrobić. No kosmos, naprawdę. Bardzo lubię klimat taki deszczowy. Cieszę się, że właśnie jest taka pogoda, bo uwielbiam to. Kurczę, i chyba to będzie idealna pogoda na zwiedzanie Machu Picchu. Pewnie trochę zmoknę, ale w ogóle mi to nie przeszkadza. Ale fajnie. No czekam na przewodnika na razie. No jak mi się gdzieś będzie bardziej podobało samemu, to się odłączę, bo chcę być niezależny na pewno. Machu Picchu. Jeszcze super, bo jest ten wielki olbrzym odsłonięty. Coś niesamowitego. Najlepiej zachowane miasto Inków. Pięknie to wygląda. Od kilku dni mówię, że wolę chmury nad górami i właśnie to jest chyba mój wymarzony widok na Machu Picchu. Także mistyczny klimat, piękny, coś niesamowitego. Na pewno lepiej niż słońce, no przynajmniej dla mnie, bo uwielbiam to i powtarzam to od kilku dni, że ten deszcz to są te piękne chmury i na szczęście ten wielki olbrzym nie jest zasłonięty. Także no, czadzior. Dużo ludzi mówi, nie warto, drogo, $200. Kurczę, warto każdego dolara. Jak się tutaj jest, to trzeba to po prostu zobaczyć. Tego się bałem, że nie będzie widać tej góry, już zniknęła, ale na szczęście na dzień dobry ją widziałem, także coś pięknego. Ale pewnie znowu się pokaże, bo te chmury zasuwają. I mean, the construction of Machu Picchu began in 1400 approximately, and in 1540
Incas left this city, they gone to the jungle side. Właśnie zrozumiałem, czemu konkwistadorzy nie znaleźli Machu Picchu. Także miałem dużego farta, że zobaczyłem to piękne miasteczko. Teraz jest foggy, ale myślę, że i tak się jeszcze pokaże, bo te chmury szybko zasuwają. O kurde, ale mleko. Robię teścik InRicha w ciężkich warunkach. Mleko po prostu. Zobaczymy, czy wiadomość do mnie dojdzie i kiedy. Taka ciekawostka. Ukryte miasto Inków. Sekretne i święte. A tak wygląda z drugiej strony. No, każdy sobie gdzieś tam czeka na jakieś swoje zdjęcie. Wiadomo, ale fajnie, że są te balkoniki. Na mnie to Machu Picchu robi super wrażenie. Także jak ktoś mówił, że nie warto, szkoda kasy, to pewnie nie był. Allowing to wait on to the other because they are there. A i fajna rzecz, dowiedziałem się, że Hiszpanie mieszkali w Cusco 400 lat i nie dowiedzieli się o Machu Picchu, także kosmos. Muszę dogonić mojego Guajda i powiedzieć mu, żeby się o mnie nie martwił. No jest naprawdę niesamowicie. Nawet jakieś zwierzaczki tu są. Pięknie, pięknie. No fajnie, fajnie. Chyba nawet, no nie wiem, czy lepsze niż Perito Moreno. Ciężko to porównać, ale więcej łażenia, więcej do oglądania chyba. Może ciekawsze. Moja wycieczka dobiega końca i powiem szczerze, bardzo polecam, no po prostu przecudowne miejsce. Także warte każdej złotówki, polecam każdemu, warto to zrobić, trzeba to zrobić. A jak ktoś jest po drodze i zastanawia się, czy ma jechać na Machu Picchu, to ma jechać. Zmykam do wyjścia i na autobus. Dojechałem z powrotem do Agua Calientes, świetna wycieczka, naprawdę polecam każdemu, warto zobaczyć, warto odwiedzić, niesamowite miejsce i jeden chyba z 7 albo 8 cudów świata i chyba pierwszy, w którym byłem. Muszę sprawdzić listę, bo też się dopiero o tym gdzieś tam dowiedziałem, nigdy się na tym nie skupiałem. Także śmigam do miasta, myślę, że coś zjem, napiję się kawy, prawdopodobnie pójdę na masaż, może kupię jakieś pamiątki i pociąg mam dopiero niestety o godzinie 20, czyli za jakieś 8-9 godzin, no ale ten był najtańszy i nie ma się co dziwić. Wolę zaoszczędzić 30-40 dolarów niż po prostu przepłacać, żeby być wcześniej. Także śmigam. Dokładnie, wydam te zaoszczędzone pieniążki na przyjemności dla ciała i dla umysłu i dla żołądka. Także śmigam po tym pięknym miasteczku Agua Caliente. Bardzo polecam. Jak ktoś mówi, że Machu Picchu jest słabe, to on jest słaby. Nawet warto tu przyjechać dla samego miasteczka, bo jest po prostu niesamowite. Spójrzcie na to. A Machu Picchu to po prostu wisienka na torcie tego rejonu. Także polecam każdemu. Moja wycieczka do Aguas Caliente dobiega końca. Już dzisiaj nic nie nagrywałem. Po pierwsze też byłem troszeczkę zmęczony.
a po drugie poszedłem na obiad z Meksykańcem, którego poznałem w autobusie powrotnym z Machu Picchu. Jest godzina prawie że 20, niedługo mam pociąg, także idę kupić jeszcze sobie jakąś pamiątkę i nie tylko sobie i wracam powoli do Cusco. No będę tam o 1 w nocy niestety, bo mam dosyć trudne połączenie, no ale mam już tam hotel, także pójdę szybko spać, rano śniadanko i jadę w stronę wybrzeża, w stronę Pacyfiku w Peru. Mam nadzieję, że zjem tam jakieś ceviche solo mariscos, aby tak było, ale raczej nie dojadę jutro nad wybrzeże, nie ma takiej opcji. Także śmigam, jestem już zmęczony, od 5 jestem na nogach, także dosyć długo, a jeszcze trochę przede mną. No i też poczytałem troszeczkę książkę, trochę mnie to zmęczyło psychicznie, ale na początku też było super, bardzo mi się podobało, że w końcu znalazłem czas na książkę, ale finalnie też mnie zmęczyła, wyczerpała wręcz ze skupienia, ale śmigam, także żegnam się, za Aguascaliente i idę na pociąg. Jest za 10:01, właśnie dojechałem bezpiecznie do hotelu. Padam, idę spać. Trochę trzymałem w autobusie, ale to nie to. Dobranoc. Ostatnie spojrzenie na Cusco i lecę. Dzisiaj mija 85. dzień podróży i powiem wam, że czuję się zmęczony, trochę wyczerpany. Machu Picchu też dało mi popalić logistycznie. Także czasami się też czuję w ogóle jak w jakiejś animacji, jak w grze komputerowej. No i co? No, długa podróż to nie tylko super przygody i piękne widoki, ale także zmęczenie. Jadę dalej, trzymajcie kciuki. Super czas spędziłem w Cusco, super miejsce, Machu Picchu super, bezpiecznie, fajny hotel polecam, Caro House i cisnę przed siebie, także 5. Muchas gracias, ciao! No, chciałbym już być nad wybrzeżem, bo cały czas pada. Właśnie zacząłem się ubrać. For you, when you start to reveal nothing's really what you feel. I could have warned you, 'cause I know, you know, I know you'll never let me go. You're such a smoke show, baby, when you burn low, weaving through my mind like a 70s Camino. You're such a smoke show, I can't seem to keep dancing in the glow, just watching your smoke show.
Pokoik za 90 zł. Zajebisty. Nawet mam basen, ale no za zimno jest, za zimno. I tak codziennie od ponad 2 tygodni. Nie ma dnia bez deszczu, ale przynajmniej jest ciepło, bo jest 20 stopni. Jestem na wysokości 2100 metrów nad poziomem morza. Mam jakieś 460 km do wybrzeża. Także jutro, najpóźniej pojutrze wyjadę z tej deszczowej aury i będzie już tylko cieplutko. Zatrzymałem się pod daszkiem, jakieś ciastko zjem, napiję się coli, akurat odpocznę. Niedługo zakładam deszczówkę i jadę dalej. Closed? No dobra, na razie mam przypał, bo droga jest zamknięta, jest gruby landslide i jeszcze nie wiem jak jechać, muszę pomyśleć. Nie wiem, w najgorszym wypadku będę musiał wracać do Cusco i do Puno. Czyli do Cusco mam jakieś 400 km z powrotem i do Puno też 400, to z 800 z Cusco. Znaczy z 800 stąd, 400 z Cusco. Może mi się jakoś ten landslide uda objechać, ale też muszę dopytać tutaj obsługi, czy jest jakaś droga, żeby to ogarnąć. No niestety, tak to wygląda. Czyli Saniajka, Pampachiri i Esta. Sí, I będzie ok. sí, No problema. no hay problema. I Nazca. Ajá. Ok, muchas gracias. Muszę się cofnąć 30 km i potem przełęczą jechać 40 offroadową. No mam nadzieję, że mnie zachód słońca nie złapie i że dojadę tam za dnia. Także zawrotka i cisnę. Hola. No, Buenas tardes. no posible pasar? No hay pase todavía, papá. Ahorita cuando bajan la máquina, ahí recién vas a pasar. A cuánto tiempo? Será 15. 15 minutos? Żeby przygód było mało, to tam jest landslide, jest zamknięta droga, a tutaj kładą asfalt i też jest zamknięta droga. Mam tylko nadzieję, że zdążę przed zachodem słońca do jakiegoś hotelu, ale dobrze, że kładą asfalt, bo pani powiedziała, że dojadę do tego Pampachiri w pół godziny, a nawigacja pokazuje 1,5.
Gdyby nie było asfaltu, rzeczywiście byłoby 1,5. Mam nadzieję, że będzie spoczko. Oby mnie nie złapała noc. Ciao. Sí. Kurwa. Teraz niech mi chłop pomoże. Kurwa. Señor. Necesito, por favor. Muchas gracias. 15 minutos. Yo- 20 minutos. Y abierto. A buena ruta para... Él va a ir a Chicha. Sí, Él a Chicha. on chicha. Ah, los dos van juntos. Ajá. Masakra, naprawdę. Dzień nie za fajny. Ale... Yo necesito, por favor, duches. Necesito. Tak to właśnie wygląda. No mam nadzieję, że mnie chłopek puści. Widzi mnie, więc może nie będzie problemu. Masakra. Hola. Yo necesito hotel. 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 Tam? Kurwa, nic nie widzę. Buenas noches.
Permiso, quisiera habitación. Solo. Dojechałem, jestem zmarznięty, jestem chyba cały mokry. Mam jakiś hotel za 40 zł. Zaraz idę pod gorący prysznic. To był ciężki dzień. Wydaje mi się, że najtrudniejszy w tej podróży. I generalnie jechałem 20 minut po ciemku, więc na szczęście udało mi się no dojechać jakby przed, no nie przed zachodem słońca, ale 20 minut po ciemku to tyle co i nic. Także jestem zmarznięty, idę się zagrzeć pod prysznic i idę coś zjeść. To był naprawdę ciężki dzień. No jest trochę suchych miejsc, także deszczówka też dała radę, ta na górze przynajmniej. A na górze jest niezła. Mam suche plamy, to chyba jeszcze zmokłem zanim założyłem, ale nie jestem pewien. Ale gacie to mi przemokły. Jest dużo lepiej niż myślałem, ale jestem po prostu zamarznięty. Najchłodniej było 5,7 stopnia. Bagaż też suchy, także Enduristan się świetnie też sprawuje. Dainese też się świetnie sprawuje. Pojechałem taksóweczką do knajpki, zjem sobie kurczaczka, także podobno najlepsza w mieście. Piękny obiadek za 15 zł, bardzo mi się podoba, z piramidą z ryżu, także wcinam, bo jestem strasznie głodny. Jestem w Pampachiri, zjadłem pyszny obiad i zmykam do hotelu. Już idę pieszo, bo no nie pada deszczyk, a wcześniej taksówka mnie kosztowała 2 zł całe. Chłodno, chłodno. Jestem chyba na 3300 albo 3400. No nie wiem, myślę, że jest koło 4-5 stopni. Także zmykam do hotelu i pod kołderkę. Tutaj młody siedzi na worku z cementem w sklepie spożywczym. A nie, może to jest mąka rzeczywiście. No i ogląda sobie bajkę. Znaczy bajkę, jakiś tam film. 5 stopni, deszcz, dzieciaczki same się bawią na ulicy. No zupełnie inny świat. No i jeszcze w nocy. O, a kogo my tu mamy? Akurat nagrywałem dzieci, patrzę, a to jeszcze Filip. Dzień dobry. Dzień dobry. To dla ciebie. Ojej, dziękuję Cześć. bardzo. Tam jest moja herbata, ja tylko to mi puść. A to jest twoje jeszcze. Wow, jeszcze go Ja mam sobie gorącą herbatę w worku. Patrzcie, gorąca herbata w Peru na wynos, tak to wygląda. Wrzątek w woreczku, także spoczko. Mam nadzieję, że tego nie wyleję. Mam nadzieję, że tego nie wyleję. Masakra. Dobra, to było 2 razy większe niż mój kubek. Muszę to pościerać. Kurwa. Już się nie oblałem.